Jest godzina 4:30 rano. Czekamy właśnie na nasz transport do Tikal, czyli miasta Majów. Cześć, jesteśmy Marta i Bartek. Od niecałych 3 miesięcy podróżujemy po Ameryce Środkowej. Obecnie jesteśmy w Gwatemali, która jest już 5. krajem na naszej trasie. Nasze przygody zobaczyć możecie w poprzednich filmach. Żegnamy się właśnie z niezwykłym pomnikiem przyrody Semuc Champey, aby zabrać Was do miejsca niezwykłego, do opuszczonego miasta Majów, Tikal. Kolejny dzień, kolejna zmiana miejsca. Jedziemy dzisiaj do Flores, a z Flores będziemy jechali do słynnego miasta Majów, Tikal. W rdzennym języku Gwatemala oznacza krainę wielu drzew. Mijamy lasy, pola uprawne i małe wioski. Około 60% Gwatemalczyków stanowią potomkowie Europejczyków i Latynosi. Pozostałe 40% to Majowie, którzy poza hiszpańskim posługują się również jednym z 21 rdzennych języków swojego ludu. Współcześni Majowie zachowali dużą część swojej kultury i tradycji. Wciąż zamieszkują przede wszystkim wsie i zajmują się rolnictwem, hodowlą i przemysłem. Zatrzymaliśmy się na przystanku, kolejny shuttle. Mamy godzinę do Flores i będziemy jeść wegetariański talerz. Jest też pikantny. To jest autobus, którym jedziemy przez całą Gwatemalę, albo połowę. Jesteśmy we Flores, nieopodal Tikal, dawnego miasta Majów. Dzisiejszy dzień to dla nas takie przegrupowanie, czyli zakupy, pranie, ogarnianie szatla na następne dni, dlatego że już za 2 dni będziemy jechali do Meksyku przez Belizę. Jutro Tikal, a dzisiaj w międzyczasie pokażemy Wam miasto Flores. Jak sami widzicie, poziom wody najwyraźniej podnosi się w jeziorze i sama wyspa jest zalewana. Ogarniamy szatle, transporty i teraz idziemy na zakupy. Idziemy tam. Dotarliśmy do centrum handlowego, a teraz idziemy na zakupy. Coś, co nam wielokrotnie uratowało życie. Frijoles, czyli zmielona fasola. Pożywna, bardzo tania. Wieście kacali, czyli jakieś 100 zł. W momencie, gdy jesteś w kraju i zaczynasz szukać zacienionej strony ulicy, wiedz, że jest bardzo gorąco. Tutaj jest naprawdę bardzo gorąco. 37 stopni. Cieniu. Transport do Meksyku ogarnięty, jedzenie ogarnięte. Udało nam się zorganizować transport bezpośrednio do Bacalar, tam gdzie chcemy mieć swoje lokum, więc jest wspaniale. Dzień dobry. Jest godzina 4:30 rano. Czekamy właśnie na nasz transport do Tikal, czyli miasta Majów. Wstaliśmy godzinę temu, czyli po 3:00, żeby wyruszyć z samego rana i zobaczyć miasto Tikal. Jedzie tam około 1,5 godziny, więc będziemy na otwarcie o 6:00. Pan szuka dodatkowych 3 osób, będziemy z nimi szli do transportu. Siedliśmy. Mamy bilety. Weszliśmy do parku. Idziemy do miasta Tikal, miasta Majów. Słowo Tikal, czyli miasto, w którym znajdujemy się, w języku Majów oznacza miejsce głosów.
Za mną świątynia, na której składane były ofiary z ludzi. Najczęściej były to osoby z arystokracji, ponieważ wierzono, że wtedy ofiara jest większa. Tutaj znajduje się boisko piłkarskie Majów. Zwykle było usytuowane w centralnej części miasta. Grali bardzo dziwnie, bo używali tylko biodra, a przegrani zazwyczaj byli składani w ofierze. Nie warto było przegrywać. Chodzimy właśnie na pierwszą z świątyń, na którą można wejść i podziwiać widoki. Jesteśmy otoczeni świątyniami. Majowie wierzyli, że bogowie stworzyli ich z kukurydzy i krwi, a krew uważali za największą z ofiar. Majowie w odróżnieniu od Azteków nigdy nie uformowali dużego państwa. Każde miasto było jak polis, czyli państwo-miasto. Takim polis właśnie jest Tikal, w którym się znajdujemy. Tikal, jak większość miast Majów, został opuszczony około IX wieku naszej ery. A opuszczenie miasta było spowodowane przeludnieniem miasta oraz degradacją środowiska dookoła miasta. O Majach wiemy jednak bardzo mało, dlatego że zostali podbici przez najeźdźców z Hiszpanii. Przyjechali, podbili, wysłali księdza, który jak dowiedział się, że Majowie składali ofiary z ludzi, uznał, że czczą diabła, a diabła należy zniszczyć. Dlatego spalił dosłownie w jedną noc wszelkie książki, które Majowie napisali, które stworzyli. Całą ich kulturę zniszczył w jedną noc. Trochę jednak o Majach wiemy, a to dlatego, że kilka książek zostało uratowanych na ich podstawie oraz na podstawie hieroglifów, które znajdują się na świątyniach, na budynkach w miastach takich jak chociażby w Tikal, można było z wielkim trudem odtworzyć alfabet Majów. Hiszpańska inkwizycja dotknęła najbardziej duże miasta, skąd wypleniała język Majów na rzecz języka hiszpańskiego. Język Majów został jednak zachowany w mniejszych miejscowościach oraz wioskach, w których to do dzisiaj ludzie mówią zarówno po hiszpańsku, jak i w języku swojej wioski. Mówią w tym języku, używają alfabetu, można ich usłyszeć wszędzie, na ulicy, na targu. Było to dla nas bardzo niezwykłe, jak przyjechaliśmy do Gwatemali. Wizyta w Tikal, mieście Majów, to przepotężna dawka historii. Chodzenie, spacerowanie pomiędzy tymi ogromnymi budynkami daje bardzo dużo do myślenia i zdecydowanie jest warte polecenia w momencie, jeżeli Wy będziecie kiedyś w Gwatemali. Nasza wycieczka po mieście Majów, mieście Tikal dobiega końca. Czekamy na autobus do Flores, czyli naszego ostatniego miejsca w Gwatemali. Ostatniego dlatego, że już jutro jedziemy Do Meksyku. Naszym kolejnym przystankiem jest Bacalar. Tak więc wyruszamy z samego rana. Do zobaczenia w Meksyku. No teraz. Temperatury są zabójcze, więc trzeba się chronić przed byciem zabitym. słońcem. Schody są mega wysokie. Chodzimy na punkt widokowy. Jest ciepło. Sędzia Kalosz!